Witajcie, Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Witamy ponownie, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Dzisiaj mamy dla Was bardzo interesujący odcinek, gdyż dorwaliśmy się do raportu pana Aleksandra Knobela, dyrektora Instytutu Międzynarodowej Gospodarki i Finansów, doktora nauk ekonomicznych z bardzo dużym doświadczeniem, ale ekonomistę moskiewskiego. Kremlowskiego. Dokładnie chciałem powiedzieć, na usługach Kremla. I mamy jego raport. I co ciekawe, jego raport jest taki dosyć dobry. Uczciwy, można powiedzieć. Tak. Chociaż oczywiście są te elementy, widać tutaj rysu tego rządowego, propagandowego. Niemniej wysuwa pewne wnioski, z którymi częściowo się właśnie zgadzamy, częściowo nie. Chcemy Wam to zrecenzować. I jeżeli Wam się będzie podobało, to chcielibyśmy też rozpocząć pewien cykl, ale tu musicie napisać, tak, że to jest dobry kierunek, czyli bardzo często my komentujemy, mówimy jakieś dane, czy jakieś fakty przedstawiamy i tutaj bardzo często w polskiej akurat prasie jest wiele ekspertów, którzy z nami polemizuje i mówi, że Rosja ma się świetnie i tam powołuje się na jakieś dane, no to my chcielibyśmy właśnie pokazać, jak Powołać rosyjscy się na eksperci, kremlowskie dane. Na kremlowskie dane, ale też taki cykl, czyli byłby przegląd dosyć znanych rosyjskich ekspertów, ekonomistów, co oni mówią, bo często też się nas pytacie, chcecie jakieś źródła, to pomyśleliśmy, że Wam zrecenzujemy część przynajmniej tych źródeł i też przedstawimy tą optykę tych osób, jak ta gospodarka według nich się rozwija. Tutaj będzie też jakiś mały komentarz z naszej strony. Tak, a żeby uświęcić ten program jakąś nagrodą dla widzów, dla patronów i wspierających, którzy aktywnie przyczyniają się do powstawania tych programów, dorzucamy dziś kolejny kubek, więc będzie można wygrać kolejny. Dzisiejsze hasło na początek to moja propozycja, Paweł, cykl. Słowo pierwsze, a ty dodasz... Jeszcze raz powtórz. Cykl. Cykl. A jak obejrzycie, to na końcu będzie drugie słowo, wysyłacie na maila konkurs Kremlinki, czyli ten, który się cały czas pojawia u nas. Pierwsza osoba, która pierwsza poda hasło, spełni wszystkie wymagania w regulaminie zawarte konkursowym, otrzyma od nas kubek, jakąś tam drobną niespodziankę. A teraz przejdźmy do materiału. Czy jeszcze jakiś wstęp odnośnie Aleksandra Knobela? Właśnie, tak, powiedz, bo troszeczkę go przedstawiliśmy, co on teraz robi, dla kogo pracuje. No on pracuje ogólnie Akademia Handlu Zagranicznego Ministerstwa Rozwoju Gospodarki Rosji, jest dyrektorem Instytutu Międzynarodowej Gospodarki i Finansów. Wcześniej był w administracji publicznej przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. Bogate doświadczenie, ponad 20 lat, magister matematyki stosowanej i fizyki, doktor ekonomii, o ile dobrze gdzieś pamiętam jego CV, więc persona dosyć znana w środowisku rosyjskim. I związana ściśle tutaj z tą opcją reżimową, tak jak wielu ekonomistów, których też będziemy chcieli Wam prezentować. Dokładnie. To co, zaczynajmy, tak? Zaczynajmy. Powstał taki artykuł, który w tej prasie kremlowskiej, takiej bardziej branżowej, został opublikowany. I co tam jest, około 6 wniosków. My przedstawimy Wam te wnioski, natomiast zaczniemy chyba od takiej rozbiegówki dotyczącej właśnie roku, bo to jest podsumowanie roku 2023 i tego, jak ten rok wyglądał dla rosyjskiej gospodarki i też próba znalezienia pewnych, można powiedzieć, zagrożeń i tego, co niepokoi rosyjskich ekonomistów.
Jeszcze dodam tylko, że artykuł ukazał się 22 lutego, więc jest stosunkowo świeży. Tak, jeżeli będziemy się starali przedstawiać, no to też będziemy starali się te w miarę świeże, a nie powiedzmy sprzed pół roku jakieś. Ważne, żeby omawiać aktualne dane, a nie sprzed roku, bo zupełnie inne wnioski można osiągnąć. Dobra, to co? Zaczynamy. Mhm. Robisz rozbiegówkę, czy Tak, mam powiedzieć, rozbiegówkę proponuję. że ja mam mówić, tak? Tak, No to w ciągu 2 lat rosyjski handel zagraniczny przeszedł niemal całkowitą transformację logistyki oraz geografii dostaw, importu towarów. Analiza tego procesu ujawnia kilka wzorców i zagrożeń związanych z nową strukturą handlu zagranicznego. No i mamy pierwsze informacje i pierwszą może tabelkę, którą bym wrzucił. tak, bo ogólnie cały tutaj artykuł i cała ta praca, którą, bo to jest taki raport, tak, my widzimy tą część publiczną, powstała część też taka dla wewnętrznego okręgu, powiedzmy, reżimu, natomiast no, gdzieś te wnioski są pewnie tutaj zbliżone. I tutaj ta część dotyczy handlu rosyjskiego, tak? I będziemy mówili o gospodarce, ale o eksporcie, imporcie i tym aspekcie dzisiaj. No to wrzucam na ekran. Pierwszy wykres. Ja może podam od razu źródła dla osób, które słuchają nas, a nie oglądają. Obliczenia własne, czyli pana Knobela na podstawie danych i ministerstwa, na podstawie danych Generalnej Administracji Celnej Chińskiej, Eurostatu, bazy danych Comtrade z ONZ, Banku Rosji i Federalnej Służby Celnej, oczywiście Federacji Rosyjskiej. Więc pan Knobel zrobił nam dużo pracy, ułatwił, zebrał wszystkie dane i stworzył wykres pierwszy, dynamika struktury geograficznej rosyjskiego importu w miliardach dolarów. I mamy dane od 2019 do 2023 roku, do końca tego roku. Tak, no i co tutaj widzimy? Słuchajcie, widzimy taką pierwszą rzecz, że do rozpoczęcia konfliktu no, mieliśmy dosyć stabilny import, jeżeli chodzi o tutaj Unię Europejską i Stany Zjednoczone, ale to głównie Unia Europejska. Tutaj jest to nazwane nieprzyjazne kraje, więc stosujemy Fioletowa to. kreska. Tak, że tak powiem, to słownictwo kremlowskie, tak, mamy kraje przyjazne, Chiny, kraje neutralne i kraje nieprzyjazne. Tak. No i tutaj, co ciekawe, widzimy, że są tylko 3, czyli mamy te Chiny wydzielone i to nie przez przypadek, bo dużo będzie akurat w tym raporcie na temat Chin. Mamy kraje neutralne, gdzie tutaj będą kraje właśnie Azji, Afryki, tak, Ameryki Południowej. No i nieprzyjazne, no to głównie Europa, tak, i Unia Europejska. No i co plus widzimy? Stany, nie? Tak, plus Stany. I widzimy, że po pierwsze mieliśmy takie wahnięcie, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Stany w COVID-zie, tak, czyli mamy ten spadek importowanych towarów w COVID-zie. I drugi spadek, który się rozpoczął no, w marcu, czyli w momencie konfliktu. On się rozpoczął. Wiesz co, tutaj ten spadek zaczyna się już pod koniec 2021 roku, gdzie były już komunikaty, że Rosja szykuje się do wojny. Żeby tak dokładnie ten wykres, to jest koniec 4. kwartału 2021, natomiast tąpnięcie zakończyło się, tak jak powiedziałeś, w okolicach marca, czyli tuż po wybuchu wojny, nie? No a następnie mamy pewne odbicie, które jest gdzieś tam naturalne, czyli część przestała, bo nie wiedziała co będzie, przestała importować towary, no a potem powoli wróciliśmy do tego, zaczęliśmy wracać do tego handlu, ale na niższej bazie, to znaczy widzicie, że zaczynamy wracać i widzimy, że od początku 2023 mamy taki znowuż zjazd w dół. Tak. Tylko tym razem już nie tak dynamiczny, tylko wolniejszy.
No i teraz, jeżeli spojrzymy sobie na tą fioletową kreskę, to od 38 miliardów dolarów importu kraje nieprzyjazne dla Rosji zjechały do, nie wiem, 12, więc spadek trzykrotny. I to się potwierdza w danych, które mówiliśmy ostatnio, tam chyba 66% zjazd jest z tego, co pamiętam. Więc tu mamy to jasno podane na wykresie. Z kolei Chiny w momencie, gdy wojna wybuchła, import z Chin przyspieszył i z około 15 miliardów dolarów doszedł pod koniec zeszłego roku do około 32-33 miliardów. Tak samo inne kraje neutralne wzrósł import z około 17 do około 28 miliardów. To jest ten sławetny, Pawle, import równoległy, prawda? Że tu gdzieś się Tak, to... jeżeli byśmy patrzyli na te inne neutralne, no to trzeba sobie powiedzieć jasno, że część tych towarów europejskich też idzie, jeżeli chodzi o te kraje neutralne. Natomiast widzimy, że tutaj Chiny nie doszły wartościowo jeszcze, prawdopodobnie dojdą. Czyli zastąpią, można powiedzieć, właśnie, no i tu czy częściowo, czy całkowicie, jeżeli byśmy popatrzyli na wartości, to prawdopodobnie niedługo Chiny osiągną te wartości, które miała Unia Europejska i tam Stany Zjednoczone. Natomiast widzimy, że tutaj, jeżeli chodzi o ten zielony, czyli inne neutralne, to się ustabilizowało. Tu nie ma roku 2024, ale już możemy powiedzieć, że tam będziemy mieli spadek, tak? Czyli to będzie zjeżdżało w dół. W przypadku Chin tutaj będziemy mieli stabilizację, a więc będzie nadal niżej, bo znowuż, jeżeli chodzi o styczeń, luty, te dane, które my posiadamy, troszeczkę dopowiadamy Wam, żeby też dać szerszy obraz, no to będziemy widzieć, że w przypadku Chin tam problemy, jeżeli chodzi o rozliczenia. I ogólnie, Tak jeżeli samo chodzi o kraje neutralne, czyli no tam będzie Turcja, spadek. tam też jest problem w tym momencie z rozliczeniami od początku roku 2024. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Suma importowanych towarów przed wojną, a suma importowanych towarów teraz jest niższa. Dodatkowo tak, to są... jest niższa i powiedzmy o ile, tak, jest niższa niedużo albo dużo, to zależy jak patrzymy. To jest około 10%, 9%, akurat w tym artykule tak jest podane. Tak, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. To, co widzimy na tym wykresie, oznacza import równoległy, a jak Wam wielokrotnie mówiliśmy, import równoległy polega na tym, że trzeba poprzez pośredników naokoło towary dostarczać. Często te towary są droższe. Tu mamy dynamikę pokazaną w miliardach dolarów, czyli wyrażoną kwotowo, nie ilościowo. Więc ten wykres pokazuje nam, że wydają na import określoną ilość gotówki, ale nie podaje nam, ile spadł sztukowo ten import, a on jest na pewno wyższy niż spadek ten 9%, prawda, Paweł? Tak. Tutaj będziemy potem mieli też eksport, bo trzeba będzie spojrzeć na eksport, ale to będzie już w kolejnych wnioskach. Dobrze, przeczytajmy jego pierwszy wniosek, bo myślę, że on jest powiązany z tego, co pamiętam. Pierwszy wniosek, który wysnuł nasz ekonomista, jest taki. I on jest ciekawy. Chiny nie zastąpiły Unii Europejskiej w dostawach sprzętu i komponentów, bo o ile popatrzymy na wartości, no to wygląda to w miarę przyzwoicie. Natomiast dalej czytamy, że w przypadku Chiny dostarczają gotowe produkty, nie dostarczają komponentu i są braki, jeżeli chodzi o specjalistyczny sprzęt i nie są w stanie zastąpić tego, co dostarczały kraje nieprzyjazne. Czy tu w tym momencie już warto wrzucić chyba drugi rysunek
to jak wyglądało zastępowanie tych produktów. Więc zwrócę Wam uwagę, Paweł, jakbyś mógł wyłączyć tylko ten wniosek, a ja Wam podam źródło, obliczenia oczywiście pana Knobela na podstawie danych Głównego Urzędu Celnego Chińskiej Republiki Ludowej i Eurostatu. Więc mamy połączenie dwóch. I mamy dostawy z Unii Europejskiej i Chin w latach 2021 i 2023 dla porównania w miliardach dolarów. Chińska strona czerwona, unijna niebieska. I mamy teraz tak, zacznijmy od góry może. Jeżeli chodzi o leki, no to Unia Europejska mniej więcej dostarcza między 2021 a 2023 leków na podobną ilość, jeżeli chodzi o kwotowe wyrażenia. Chiny nie zwiększają dostawy leków do Rosji, co jest widoczne i trochę ciekawostka, nie? Tak, ale jak jesteśmy przy tych lekach, my często mówiliśmy, że wybiórczo zaczyna brakować leków, dlatego że ta duża Big Pharma z Rosji pomimo braku sankcji zaczęła się wycofywać. Jeszcze tego w wolumenie nie widzimy i wartościowo, natomiast w przypadku wybranych leków widzimy, a nie ma w tym momencie zastępowania na ten moment leków przez analogi chińskie lub hinduskie. Mówi się, że być może to nastąpi, ale to się nadal nie dzieje z różnych przyczyn. Tak. Kolejnym elementem są części samochodowe, gdzie Unia Europejska za 3 miliardy 830 milionów dolarów dostarczała do Rosji w 2021. No i spójrzcie, w 2023 ledwie 300 milionów dolarów. W tym samym czasie Chiny, które dostarczały za niecałe 1,5 miliarda dolarów w 2021, zwiększyły dostawy zaledwie do 2 miliardów dolarów, czyli ewidentnie na tym wykresie widać, że brakuje części samochodowych, bo mamy, jeżeli porównamy sobie rok 2021, to mamy części samochodowych za ponad 5 miliardów dolarów, łącznie z Europy i Chin, natomiast o połowę mniej, więcej niż połowę mniej dostarczają w tym momencie Chińczycy z Unią w zeszłym roku. Tak, i mówiono dużo, że chińskie części europejskie są i tak w Chinach i będą dostarczane. Nie są. Cały czas jest deficyt, jeżeli chodzi o komponenty, części samochodowe. No i te części to jest jeden z powodów tego, że tak mocno drożeją. Tak? Widzieliśmy, że przez cały 2023 i w 2022 i w 2023 te części drożały, jeżeli chodzi o samochody i to jest ciekawe, i zarówno te europejskie, jak i azjatyckie, no bo tu jeszcze trzeba przy tych samochodach, bo tak mamy tylko Unię Europejską, ale jeszcze tam mamy Japonię i Koreę i tam sytuacja zaczęła się pogarszać w 2023 ze względu na nowe sankcje koreańskie i japońskie, bo teraz mamy najnowsze, na przykład w 2024 są sankcje na części właśnie samochodowe do samochodów na przykład koreańskich, co będzie stanowiło w następnych latach dosyć duży problem, no bo te samochody, które są używane, no trzeba naprawiać. No i to jest, powiedzmy, w pierwszym roku gdzieś się znajdzie, tak, jakieś, wymontuje się, w drugim może jeszcze się uda, a potem coraz trudniej i coraz droższe, tak? To tak będzie wyglądać. I jak nie ma części, no to często decydują się Rosjanie na przejście może na nowe chińskie samochody. Następny wykres mógłby to sugerować. Słuchajcie, w 2021 roku Unia Europejska wysłała za 3,63 miliarda dolarów samochodów do Rosji. W zeszłym roku już to jest tylko 300 milionów, więc spadek 10-krotny, natomiast 10-krotne wzrosty zaliczyły Chiny, które zamiast samochodów za 1,5 miliarda dolarów wysłały do Rosji za niemal 12 miliardów, 11 miliardów 660 milionów. Myślisz, że to jest
najważniejszy ruch chiński, jeżeli chodzi o ekonomię, Nie, wejście w nie. rynek samochodowy taki Nie, tam po intensywny? prostu stworzyła się pustka. To nie jest tak, że Mhm. Chińczycy jakoś chcieli w ten rynek wejść. Tu nie ma samochodów ciężarowych, bo w samochody ciężarowe chcieli wejść i samochody ciężarowe jeszcze bardziej niekorzystnie się przedstawiają, bo ten słupek chiński czerwony byłby jeszcze większy. One są bardzo ważne, ale w 2024 prawdopodobnie będziemy mieli spadek, tak przynajmniej sami Rosjanie szacują, natomiast te osobówki też pokazują, co się stało. Znaczy rynek motoryzacyjny przestał istnieć w Rosji, no i tak, no przestał istnieć, tak, a więc fabryki rosyjskie przestały produkować. Produkuje się w tym momencie tylko tą Ładę. Właśnie, bo tu jest import-eksport, to znaczy Tak, nie ma podane jeszcze tego rynku a nie ma wewnętrznego. wewnętrznego, czyli tu po prostu ten pasek, który nam tak wystrzelił, on zastąpił też rodzimy rynek, bo Tak. rozumiem, No wiesz, nie ma masz tu tego ten, na wykresie. Okej, dobra. Te, które były produkowane, wiesz, w kooperacji z Francuzami, z Niemcami, tak mówiliśmy o tych Koreańczykami. fabrykach, z Koreańczykami, tak, z Japończykami. No wszyscy się wycofali. No i jedyni, którzy się de facto nie wycofali, ale którzy nie produkowali w Rosji, bo to też jest istotne, Chińczycy nie produkowali w Rosji samochodów, no zaczęli nawet nie produkować, tylko montować te samochody i sprowadzać do Rosji. Więc wszystkie nowe samochody i te duże wzrosty, no to na tych samochodach chińskich. Inne kierunki, oprócz Chin można pominąć, tam jeszcze jest trochę tych irańskich samochodów, ale one mają tak fatalny PR i są tak fatalnej jakości, że Rosjanie nie chcą ich kupować, a więc to się chyba w ogóle nawet zarzuci. Przejdźmy dalej. Surowice i szczepionki. Tu praktycznie nie ma zmian. Ani po stronie europejskiej, ani po stronie chińskiej. Co ważne, Chińczycy nie dostarczają praktycznie w ogóle szczepionek do Rosji. No i chyba możemy przejść dalej, no bo mało temat jest rozwojowy. Komputery i ich jednostki. Słuchajcie, w 2021 roku komputery Unia Europejska wysłała za $1,5 miliarda. W tym momencie jest absolutny ban i nie wysyła nic. W tym samym czasie, o dziwo, Chińczycy zamiast zwiększyć wysyłkę komputerów do Rosji, zmniejszyli z 3,3 miliardy do 2,92 miliarda. Tu też mówimy, że to są kwoty, a pamiętajcie, że ten sprzęt podrożał przez te 3 lata. 15%, tak liczcie, 15-20%. Jest tu spadek i ogólnie, jeżeli spojrzymy na sumę tych kwot, no to mamy za $4,8 miliarda komputery wysyłane do Rosji, a teraz za niecałe 3, to jest prawie trzykrotny spadek, jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę różnicę w cenach. Dobrze, to może przejdźmy dalej, może nie przeczytajmy wszystkiego. Co tu jeszcze, na co zwrócić uwagę? Ciągniki. Tak, tutaj widzimy, że ciągniki z Unii Europejskiej przestały być dostarczane. W zamian weszły gotowe ciągniki z rynku chińskiego. Tak, i też jest to wzrost bardzo duży. Wypełnienie luki. Tak, mówię, a więc wszystkie ciężarówki, wszystkie maszyny, to wszystko jest z Chin i jeszcze był moment, że były częściowo z Korei sprowadzane, no ale Korea teraz przestała dostarczać od lutego 2024, a więc tu Chiny będą cały czas zwiększać eksport swoich produktów gotowych. Okej, to teraz podsumowując ten pierwszy wniosek. Chiny na ten moment nie zastąpiły absolutnie tego, co wysyłały kraje nieprzyjazne dla Rosji. Ta zastępowalność nie jest w pełni 1:1. Trwa cały czas nadbudowywanie tego, ale nie wiadomo, czy się Rosjanom uda to zastąpić. Przejdźmy może do wniosku drugiego, czyli struktura surowcowa eksportu zapewniła jego trwałość. Wrzucimy może ten drugi. Już wrzuciłem. Okej, dobra.
I teraz tak, jak pokazują doświadczenia z lat 2022-2023, reorientacja dostaw surowców na inne rynki może zostać przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie, z wyjątkiem gazu ziemnego, gdyż tam no, nie ma po prostu rurociągów. Tak, ale to też, czyli widzimy, że jeżeli chodzi o surowce, to Mhm. surowce kopalne takie jak ropa naftowa, węgiel, metale, no w przypadku tych metali to też można dyskutować, ale przede wszystkim ropa naftowa i węgiel, przekierowanie na Azję i głównie na Chiny oraz Mhm. Indie. Ja może wrzucę wykres już, żebyśmy to A widzieli. tak, wrzućmy sobie wykres, czyli znowuż mamy te Chiny. Inne neutralne, tutaj mamy głównie Indie. Mhm. Nieprzyjazne kraje, widzimy sytuację taką, że tu akurat jemu się kończy ten wykres, gdzieś mniej więcej w połowie 2023 roku. Nie, jest czwarty kwartał. Masz A, czwarty. przepraszam, to źle spojrzałem. No. Czwarty kwartał jest, bo ja sobie popatrzyłem, że to są miesiące, to kwartały, faktycznie. Tak. A więc widzimy, że cały czas no i to jest coś, co nie wiem dlaczego się u nas utarło, takie kłamstwo, że Unia Europejska i kraje przyjazne zwiększają ten eksport, tak? Pomimo tego, że liczby mówią coś innego. A więc tutaj panowie eksperci, jeżeli cytujecie, no to spójrzcie, co Kreml mówi, czyli kraje nieprzyjazne, Unia Europejska głównie, plus Stany Zjednoczone. Widzimy, że ten pik, no to był styczeń, no luty może jeszcze, tak, 2022. My mówiliśmy, że to tak mniej więcej do połowy nawet, a tutaj według tego wykresu nawet wcześniej zaczął się ten spadek. I tu widać wyraźnie, jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone odeszły od surowców rosyjskich, no bo to tak trzeba pokazać. To widać jak na załączonym obrazku. Natomiast widzimy pewną stabilizację, tak? Tylko widzimy tą stabilizację w tym momencie w okolicach od drugiego kwartału 2023 roku, czyli nie mamy dodatkowych sankcji takie jak były w przypadku właśnie czy ropy, czy węgla. Teraz mówimy o tych sankcjach na gaz od 2025. Natomiast Unia Europejska nagle nie wprowadza sankcji na przykład spożywczych, tak, czyli nie próbuje jeszcze to zmniejszyć, no bo tu widzimy, że wartościowo no to się dosyć mocno zmniejszyło, natomiast jest cały czas pole do zmian, a więc jest to w ten sposób, że jeżeli chodzi o 2022 cały czas spadek, jeszcze w 2023 też spadek, natomiast teraz koniec 2023, początek 2024 niestety stabilizacja, tak? No tutaj... A nie ma ta stabilizacja w związku z tym, że pod koniec zeszłego roku cena ropy poszła do góry? Ma. Okej, dlatego tu nam się to lekko nawet oczywiście, podniosło. że ma, ale poczekaj. Ale tak, no można by było jeszcze zrezygnować z tej ropy, paliw. Tutaj trochę Rosjanie sami siebie, że tak powiem, no wprowadzają te zakazy, bo ten zakaz na przykład benzyny i zmniejszenie tego diesla no będzie skutkowało spadkami. Pewnie będą chcieli zwiększać tą sprzedaż surowej ropy, natomiast no w tym momencie pamiętajmy, kto pobiera tą ropę, tak? To jest kilka krajów w Europie plus Bułgaria tą drogą morską. No jeżeli chodzi o węgiel, tak, no to go nie ma. Jeżeli chodzi o gaz, no to wielokrotnie dyskutowaliśmy, to znowuż te kraje Austro-Węgry. Tak naprawdę Austro-Węgry tutaj robią, tak pozwalają zarabiać Rosji, jeżeli chodzi o ten eksport. Tak. Ja chciałem zwrócić jeszcze tylko uwagę na jedną rzecz. Jeszcze metale też dochodzą, nawozy, tak, Tak. Tutaj też wielokrotnie mówiliśmy, że przydałyby się na przykład jakieś embargo, jeżeli chodzi o nawozy czy produkty spożywcze, bo my na przykład, ja nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy jako Unia Europejska i komu to ma służyć, bo na pewno nie rolnikom europejskim sprowadzanie wątpliwej jakości produktów rolnych na przykład z Rosji.
Ja chciałem zwrócić jeszcze tylko na Mhm. jedną rzecz uwagę. Jeżeli spojrzymy sobie na pierwszy kwartał 2022 roku, to suma z eksportu rosyjskiego, to mamy tak, czerwona kreska jest na 20 miliardów, niebieska na 30, fioletowa na 100, czyli mamy około 150 miliardów. Jeżeli spojrzymy sobie na czwarty kwartał 2023, to tak, niebieska kreska jest na 60, czerwona na 30, fioletowa dobija powiedzmy do 20, czyli mamy 110, 150 do 110. Spadek mało dużo, wy ocencie. Weźcie pod uwagę to, że Rosja żyje i finansuje się głównie z eksportu swoich dóbr naturalnych i tu to jest dosyć duży spadek, jeżeli chodzi o czas od rozpoczęcia wojny do teraz. Tak, natomiast też widzimy, że tutaj te możliwości zarobkowe Rosji są ograniczone. To znaczy tak, jeżeli ropa naftowa nagle nie zmieni jakiegoś drastycznie kierunku i nie zacznie mocno drożeć, no to zobaczcie, co widzimy w Chinach. Chiny, można powiedzieć, osiągnęły swój szczyt, nie są w stanie więcej brać. Tak to nie wygląda. są w stanie więcej brać. Nie? I tak, co prawda Rosjanie cały czas tam próbują, nie? Czyli szczególnie jeżeli chodzi o produkty na przykład spożywcze, nie? To tam cały czas. Natomiast największe gdzieś możliwości, no cały czas miałaby Unia wbrew pozorom europejska, żeby tu odbić się, no szczególnie jeżeli by tam jakoś politycznie się zmieniło. W przypadku krajów neutralnych, no mieliśmy tutaj takie wahnięcie. Dlaczego mamy ten styczeń? To też jest ciekawe. Ano dlatego, że to embargo i price cap. Tak? Ktoś mówi, że ten price cap nie ma znaczenia. No ma znaczenie, bo ten spadek to właśnie to był ten price cap. O ile na Chiny w ogóle to nie zrobiło wrażenia, price cap, to kraje neutralne w stylu Indie wydębiły dosyć duże zniżki, discounty na początku i potem oczywiście był ten proces, że te discounty coraz mniejsze. I tu trzeci kwartał, trzeci w październiku tak naprawdę, tu oni pokazują, że już w trzecim, że niby w sierpniu, we wrześniu, ale gdzieś mieliśmy ten pik i tutaj też będziemy widzieli, że te kraje neutralne, styczeń, luty, to będzie ta linia zielona spadać. Wiesz co, tu jest jeszcze jedna rzecz, która się uwidacznia i mało kto o tym chyba wspomina. Jeżeli wyeliminujemy Unię Europejską i Stany Zjednoczone, to Rosja nie ma za bardzo odbiorców na świecie, kończą się kraje. Może maksymalnie eksportować towarów za plus minus 100 miliardów i koniec. No bo nie ma co zaproponować więcej w tym momencie. No trochę więcej, tak, no bo tam Chiny, tak, no to będzie te 100 miliardów, tak. No zobacz, trochę no ale więcej. tu masz 30 i stoi. No i tak, kraje... tak, tylko że to, poczekaj, to masz jak gdyby kwartalne dane. Okej, ale mi chodzi kwartalnie, Kwartalnie, że tak, te tak. 100 miliardów kwartalnie i koniec. Nie są w stanie tego przebić prawdopodobnie. Więc to jest też dobra informacja dla nas, bo mniej więcej wiemy. No a co mają sprzedać, wiesz, oni już sprzedają wszystko, co mają. Tak. Jeżeli Ale wiesz, ale jest nie opinia zaczną ta, że sprzedawać, nie znajdą wiem. kogoś i będą sprzedawać. No okej, ale które kraje? Atlantyda się wyłoni, pojawi się 6 miliardów nowych ludzi. Tam jest taka sugestia, żeby zbudować Atlantydę. Nie, no teraz już poważnie, tak? Tak. Bo jest też pewne to zagrożenie, które teraz to powiedziałeś i teraz chyba sobie już możemy przejść do następnego wniosku, do kilku. Rabaty na ropę wsparły wielkość dostaw, czyli to, co się zadziało w price capie, czyli przyznają, że price cap zadziałał, ceny się zmniejszyły, wartościowo, tak jak widzicie, tam to spadło, ale wolumenowo można było więcej dostarczać i dzięki temu, że w wolumenie więcej dostarczano, to uratowano tą wielkość eksportu. To nie jest do końca akurat moim zdaniem prawda, bo to wolumenowo się mocno nie zrobiło, ale raczej był taki efekt, że utrzymano produkcję. Udało się utrzymać w miarę produkcję dzięki dużym rabatom na ropę naftową państwom neutralnym, tu głównie chodzi o Indię i Chiny mniej.
Tak, pan Knobel dał tam też dosyć fajną teorię, ja może wam przeczytam. Ja nie wiem, Główną, jak go się tam, bo on chyba nie jest, to nazwisko nie jest takie rosyjskie, ale okej. no, Nobel. wiesz, Okej. Mhm. tyle krajów podbili, tyle ludzi wymieszali, więc te nazwiska mogą być różne. Główną kwestią praktyczną był wymagany rabat, aby całkowicie uprościć rozumowanie. I tu bardzo fajnie to wytłumaczył. Przy 5% rabacie dostawca po pewnym czasie znajdzie nabywcę na dowolny surowiec. Przy 10% rabacie kupujący sam znajdzie dostawcę, a przy 20% upuście ustawią się w kolejce. Więc mniej więcej tak próbowano walczyć z tym odchodzeniem od rosyjskich surowców, dając rabaty. Hindusi, Chińczycy, w zależności od tego, ile dostali rabatu, po prostu zwiększali swoją ilość zakupów. I tu mamy też wykres. Ja go może wrzucę, tylko wyłączymy sobie wniosek. Wykres dyskonto cennej rosyjskiej ropy na rynku chińskim, dane obliczenia własne na podstawie Głównego Urzędu Celnego Chińskiego. I mamy tak, rabat do ceny. Jeżeli widzicie te słupki, jak wysoko one wystrzeliły w roku 2022, rabaty były powyżej nawet 10%. No i później pod koniec roku spadały. Była taka informacja, że odchodzą Rosjanie od rabatów. Wtedy też udało im się przełamać price cap, natomiast pod koniec kwartału 2023 widzimy, że znowu rabaty zaczynają rosnąć, Paweł. Tak, i w lutym mieliśmy w styczniu, koniec stycznia, koniec lutego rekord. Tutaj znowuż dochodzimy tak do tych wielkości pod 10%. A więc ten słupek, czyli to, co się zaczęło w trzecim kwartale 2023, trwa. Tutaj cały czas dosyć dużo Chiny biorą, jeżeli chodzi o tą ropę, ale też mamy moim zdaniem pewną stabilizację i te rabaty się zwiększyły w przypadku, ja mówię tak 10%, w przypadku ogólnie, w przypadku Chin faktycznie to może być troszeczkę mniej, bo oni tam biorą to ESPO i ostatnio też zaczęli soku brać. ESPO Rosjanie próbują zwiększać, a więc to dyskonto wtedy, bo my cały czas mówimy bardzo często o Uralsie, natomiast w przypadku Chin trzeba zawsze brać poprawkę, że oni mają nie tylko Uralsa, ale również ESPO, czyli tą słodką ropę i ona jest po prostu droższa, przez to ten dyskont jest mniejszy i to jest często ropa wysyłana rurociągami, tam, że tak powiem, price cap nigdy nie obowiązywał. A ja mam do Ciebie, Paweł, pytanie. Jeżeli cofniemy się do lat 2019-2020, to co tu się dzieje? Jest ujemny rabat, czyli dopłacali Chińczycy? Tak. Dlaczego? Tak. Bo brali znowuż głównie ESPO. Aha, okej. Udział Uralsa się zwiększył, bo Chińczycy po prostu wcześniej nie brali tyle ropy, zaczęli zwiększać tą ropę, bo kiedyś brali więcej tej słodkiej ropy. W momencie, kiedy Europa zaczęła wprowadzać sankcje, to Rosjanie przekierowali tą kwaśną ropę Urals na Chiny, a ona jest po prostu tańsza. Okay. A tu masz jak gdyby średnią. No i tutaj było tak, że ESPO przed konfliktem, zresztą też nawet podczas tego konfliktu zdarzało się, że to ESPO było droższe od na przykład WTI czy nawet Brenta. Okay. A na pewno droższe od Uralsa, no to już. Dobra. To dobra ropa. Czyli tu mamy tą informację. Może przerzucimy się na wniosek czwarty, gdyż tu są wnioski pana Knobela bardzo podobne do tego, o czym rozmawialiśmy niejednokrotnie. Nadwyżka handlowa powstaje kosztem ryzykownych krajów neutralnych, czytaj Indii. Nadwyżka w bilansie handlowym Rosji. Ale nie tylko.
Około 140 miliardów dolarów według służby celnej przesunęła się w stronę innych neutralnych krajów, z których nie wszystkie można w pełni nazwać wypłacalnymi. Biorąc pod uwagę ograniczoną wymienialność walut szeregu znaczących neutralnych partnerów, przede wszystkim Indii, taka nadwyżka handlowa z nimi niesie ze sobą ryzyko nieterminowego otrzymywania płatności przez rosyjskich eksporterów lub otrzymywania płatności w walutach niewymienialnych. No i tak to właśnie wygląda. Obroty handlowe z krajami nieprzyjaznymi stały się niemal zrównoważone. No i tu brakuje przede wszystkim waluty, prawda? Znaczy, tu takiej kolejne stabilnej pan Nobel obnaża kłamstwo polskich ekspertów, którzy twierdzą, że wystarczy mieć surowce. I tam można barterowo, w ogóle kosmicznie się wymieniać. No nie. Pan Nobel twierdzi, że jest problem, jeżeli chodzi o dirhamy, jeżeli chodzi o rupie, jeżeli chodzi o znalezienie waluty, która byłaby akceptowalna przez wszystkie strony. Bo w przypadku Chin, zobacz, Chiny nie są wymienione, dlatego że yuan jest akceptowalny na świecie, tak? A więc tutaj rozliczenia te juanowo-rublowe nie stanowią problemu. Tam też mamy większą równowagę pomiędzy eksportem a importem. Znaczy, no, nie ma idealnej, ale jest, bo dużo się importuje po prostu z Chin. Tak. A więc tutaj to mamy łatwość wymiany. Czyli te juany, które dostaniemy, ruble, możemy na kupić juany. za coś i się kręci. Natomiast Tak. z rupiami jest problem. Z rupiami jest problem, z innymi walutami też jest problem i na to się skarżą rosyjscy eksporterzy, jeżeli chodzi o surowce, tak? Ci surowcowi. Tak, i minęły 2 lata i problem dalej pozostaje nierozwiązany. Tak, i jeszcze tam jest wskazane, często się mówi o tych odbiorcach nowych, czyli Afryka, natomiast no znowuż się pojawia ryzyko niewypłacalności i problemów rozliczeniowych. Mówiliśmy, że są te pomysły rozliczeń barterowych, natomiast to cały czas jest jakaś próba protezy, takiej tymczasowej, bo nawet sami mówią, że to jakieś tymczasowe rozwiązanie. I no nie ma cały czas pomysłu, po prostu ten problem istnieje. Tu przewaga tych walut dolarowo, euro, znaczy tych zachodnich, jest nadal zbyt olbrzymia. I to kolejny jak gdyby mit, że tam mamy BRICS i oni w swoich walutach wszyscy się mogą rozliczać. No tutaj kremlowscy ekonomiści mówią, że problem, że nie. Tak. Przejdźmy może do kolejnego wniosku, który jest wymieniony przez pana Aleksandra. Tak. Odmowa dolara i euro w rozliczeniach nie eliminuje ryzyka wtórnego sankcji. Nagle, słuchajcie, rosyjscy eksperci mówią, że sankcje działają, wtórne sankcje działają, a u nas jakoś tak mówi się, że nie działają, ja nie wiem. Tak, tutaj cały czas jest obawa, w tym artykule podszyta, bo już się nie mówi nawet o tych sankcjach pierwotnych, no bo widać, że gdzieś to się zaczęło stabilizować, jeżeli chodzi o to pierwotne, jest obawa o te sankcje wtórne, czyli i zarówno import, jak i eksport i brak no właśnie tej twardej waluty w rozliczeniach, bo to znowuż przechodząc na barter czy nawet narodowe waluty, okazuje się, że nie eliminujemy ryzyka. Znaczy tak. No, musimy przejść, bo nie możemy, ale ryzyko dalej jest, tak? Czyli mamy tą Turcję, no i Turcja mówi ok, wcześniej się rozliczaliśmy w lirach, no ale teraz już nie będziemy, bo się boimy. To pozwolisz, że przeczytam bezpośrednio z artykułu, żeby to było jego słowami. Zaraz po bożonarodzeniowym dekrecie prezydenta USA Joe Bidena w sprawie uproszczonej procedury nakładania sankcji wtórnych pojawiły się doniesienia o zaprzestaniu współpracy szeregu banków tureckich z bankami rosyjskimi, a także o odmowie przeprowadzania rozliczeń oraz wzmożenie
kontroli transakcji przez banki chińskie. Kto nas ogląda, ten wie już to od jakiegoś czasu. I tutaj czytam dalej. Warto zaznaczyć, że wiadomość ta nadeszła z dwóch krajów kluczowych dla rosyjskiego importu. Chiny są największym dostawcą, a Turcja ze względu na swoje położenie geograficzne i uwarunkowania polityczne jest jednym z najbardziej prawdopodobnych kanałów alternatywnych dostaw europejskich towarów do Rosji. Jednocześnie ograniczenia dotknęły rozliczenia zarówno w walutach nieprzyjaznych krajów, jak i w walutach narodowych partnerów. Sytuacja ta po raz kolejny pokazała, że znaczenie przejścia na rozliczenia w walutach krajowych jest przeceniana, a samo przejście na nie nie rozwiązuje problemu sankcji wtórnych. Mam nadzieję, że po takich informacjach będziecie mogli podać ten materiał dalej, gdyż my mówiliśmy o tym wielokrotnie już od kilku miesięcy. Tu macie Tak, potwierdzenie mówiliśmy, z że to, samej co w góry. grudniu zostało, tak jak PriceCap zmienił sytuację, to bardzo ważne te sankcje, które u nas w ogóle się prawie mało kto zająkał, z 22-23, te amerykańskie, czyli tworzenie tej listy i te sankcje bankowe, no, spowodowały małe trzęsienie ziemi i to widzimy pewne opóźnienie, tak, czyli bo ci Turcy to zaczęli, ale dopiero w którymś momencie, nawet wcześniej zaczęła Emiraty Arabskie, ale widzimy, że kolejne kraje się do tego zaczynają stosować, czyli zaczyna być problem z importem równoległym w skrócie, czyli tam, gdzie mieliście te kraje neutralne i ten import równoległy, to w styczniu, w lutym pojawił się problem z tym importem, bo najważniejszy kanał przerzutowy, czyli Turcja, który sam zresztą pan ekonomista podaje, został może nie zamknięty, ale mocno ograniczony. Podobna sytuacja mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o Azję Centralną i co gorsza, również, co pewnie było zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Chiny. No i teraz rozliczamy się w juanach, ale Chiny mówią, ale z Rosją nie. A więc sankcje działają. Tak, może za jakiś czas osłabią się, czy cokolwiek innego, ale w tym momencie działają i oni to przyznają. Mogli to pozwolić, dlatego że to nie jest artykuł propagandowy. On nie idzie do rosyjskiego tego powszechnego odbiorcy. Mainstreamu on nawet nie idzie do tych polskich Geopolo i tych ekonomistów, którzy sobie polskich, bo też są tacy, którzy budują na podstawie rosyjskiej propagandy ten świat, ten rosyjski mir, on idzie właśnie do dosyć wąskiego kręgu odbiorców. Tak. Myślę, że możemy wrzucić w tym momencie kolejny wniosek, już wniosek ostatni, ale mamy prawie 50 minut, więc idealnie. I bardzo ważny. Geografia importu jest zbyt skoncentrowana i to jest taki alarm. A ja powiem więcej. Geografia eksportu też jest zbyt skoncentrowana. Tak, ale tu też, tego nie było akurat. Też. No może trzeba dodać importu i eksportu jest zbyt O tym, że geografia importu jest zbyt skoncentrowana, pierwszy raz mówiliśmy ponad rok temu. Ja popełniłem takich samotnych występów kilka o tak zwanej wielkiej smucie, czyli o tym zagrożeniu chińskim, tak? No i tutaj w artykule wręcz się pisze, tak? Czyli chodzi o Chiny. Tak. Za dużo Rosja importuje z Chin i uzależnia się od jednego dostawcy. No i tutaj możesz zacytować, tak? Ja ci zacytuję, kiedy powiedziałeś po raz pierwszy. Marzec, 25 marca 2023 roku, drugi artykuł, drugi materiał, 8 kwietnia 2023 roku, trzeci, 1 lipca 2023 roku. Słuchajcie, wyprzedzenie prawie rok. Brakło ci tam miesiąca. Tak, nie? Znaczy no bardzo cieszę, że oni, trochę też martwi, że dochodzą do tych wniosków, ale dobrze, zajęło im to powiedzmy rok. No oczywiście żartujemy, pewnie trochę wcześniej, natomiast no jednak właśnie to do siebie ma
że my staramy się te trendy jakoś próbować ich szukać. Natomiast tu jest takie typowo, patrzymy na tą historię i na podstawie historii mówimy, no jednak jesteśmy zbyt uzależnieni, no już jak już jest za późno, Tak. no Tak, bo już są uzależnieni, nie? Ja gorąco namawiam na naszym kanale, jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Wielka Smuta, to znajdziecie wszystkie 3 materiały solowe, jeszcze wtedy Pawła, pewnie łącznie z 10 godzin mają, bo Paweł bardzo szczegółowo je omawiał, ale możecie porównać sobie z możecie tym, co sobie jest teraz. porównać, tak, bo powtarzają się te wnioski, które przedstawiałem, można powiedzieć, że nawet 1:1, tak? Tak, albo nas pan słuchał i sobie po prostu wziął gotowca, albo doszedł do tych samych wniosków trochę później. To ja może zacytuję pana Aleksandra, żebyśmy mieli dokładnie to, co on powiedział. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt rosyjskiego importu. Dominację Chin, w których udział w drugiej połowie roku 2023 szacuje się na 45%. Już samo posiadanie kraju o takim udziale w imporcie niesie ze sobą ryzyko, gdyż w każdym nieuniknionym sporze handlowym Chiny będą miały bardzo silną pozycję negocjacyjną, o czym też mówiliśmy. Ponadto w eksporcie Chin dominują rynki USA i Unii Europejskiej oraz innych nieprzyjaznych krajów, a Rosja pozostaje ich rynkiem wtórnym z 6. udziałem na poziomie 3,4%. Oczywiście większość chińskich firm będzie wolała nie ryzykować swojego prawa dostępu do kluczowych rynków ze względu na rynki rosyjskie, ale Rosji nie będzie tak łatwo zastąpić chińskich dostawców. W każdym razie wysiłki nieprzyjaznych krajów mające na celu identyfikację niepożądanych dla nich przepływów handlowych i wprowadzenie wtórnych sankcji wobec rosyjskich partnerów będą kontynuowane. Jednym z niewielu sposobów ograniczenia tych zagrożeń jest geograficzna dywersyfikacja handlu zagranicznego i stworzenie alternatywnej architektury osadniczej. I tu jest pytanie, gdzie te alternatywy? Kto ma to dostarczyć? Z Marsa chyba ludziki w tym momencie, bo nie ma krajów. Bo problem jest, jeżeli byśmy nawet popatrzyli na inne kraje, no to kraje afrykańskie, jeżeli chodzi o komponenty, maszyny, samochody, podzespoły. No nie. Nie. Tak naprawdę jest do wyrwania trochę Azji, tak, czyli kraje, które są neutralne, ale nie wiadomo, jak się będą zachowywać, tak, czyli mamy na przykład Indonezję, Malezję, tak, ten ASEAN, tak, tu gdzieś można szukać, tak, czyli tych krajów, które są faktycznie neutralne i które się w ogóle nie interesują konfliktem, Tajlandia, ale widzimy zabiegi ze strony również zachodnich krajów, szczególnie Stanów Zjednoczonych, żeby tą współpracę z Rosją osłabiać, tak? No, my mówiliśmy z Markiem Meissnerem na temat na przykład Malezji i tamtej współpracy, jeżeli chodzi o eksport broni, ponieważ Malezja korzystała tutaj z rosyjskich na przykład samolotów. No i widzimy, jak to wygląda, tak? A więc to nie jest też takie proste. Można próbować, ale no trudno w tym momencie mocno dywersyfikować, no bo łatwo powiedzieć, a trudno moim zdaniem wykonać. Wniosek prawdziwy, natomiast propozycja Wiesz, propozycja jakaś musi pójść, nie da się tego wykonać. Ale druga propozycja, która jest, a którą zaczynają Rosjanie realizować, to jest autarkia. Też na ten temat bardzo dużo mówiliśmy, na temat tych zagrożeń. W tym momencie, ponieważ osłabia się coraz bardziej import równoległy, coraz większe problemy, no to coraz więcej i taka chęć, damy radę, wyprodukujemy, tutaj firmy rosyjskie mówią, nie, pewnie dajcie nam te zamówienia, my to zrobimy i tak dalej. Natomiast efekt będzie tragiczny, tak? Bo skoro tak by było, to by już dawno produkowali. Nie? Słuchajcie, to bardzo łatwo sobie wyobrazić na takiej zasadzie. Skoro każdy kraj ma dostatecznie dużo ludzi i inżynierów, wykształconej technologii i tak dalej, żeby produkować wszystko samemu, to dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego tylko niektóre kraje są w stanie wyprodukować, nie wiem, maszyny do obróbki CNC, tylko niektóre kraje
kraje potrafią wymyśleć i opracować technologię do budowy samolotów. Nie, ale wiesz, tu masz jeszcze inny problem. Rosja do tej pory to był kraj, który nie wytwarzał zaawansowanych No ani właśnie o tym rozwiązań, ani produktów nawet gotowych. To nie był kraj, gdzie produkowało się jakieś maszyny, samochody. Tak? Słuchaj, No, mieliśmy żeby jakieś coś takie opracować. podstawowe, ale to też się było na zasadzie kupujemy komponenty gdzieś właśnie z Chin, z Europy, z Korei i tak dalej, i to gdzieś tam składamy, nie? Słuchaj, żeby coś wyprodukować, żeby nauczyć się pewnej branży, gałęzi gospodarczej, potrzebujesz 2-3 pokolenia inżynierów, które pracują, udoskonalają, nadbudowują tą technologię. Rosja nie jest w stanie zapewnić zastąpić globalnego, zapotrzebowania na te wszystkie elementy, które potrzebuje w gospodarce, garstką inżynierów, którzy będą, musieli od razu wymyślić wszystko, co jest na świecie w tej małej grupce. Od nowa, tak, trzeba się jeszcze cofnąć, wymyśleć te rzeczy, które zostały wymyślone 50 lat temu, 30 i tak dalej. I to jeszcze w każdej dziedzinie, tak, no bo właśnie to, co słyszymy, to jest trochę też przerażające. I akurat tego nie ma w tym artykule, że Rosja chce zastępować wszystko i to w takich bardzo zaawansowanych dziedzinach, tak, sztuczna inteligencja, spoko, budowa statków kosmicznych, a czemu nie? Znaczy statków to jeszcze coś tam robili, ale na przykład takich statków, tankowców, gazowców, spoko, nie? Budowa jakichś maszyn rolniczych też. Wszędzie, gdzie mają problemy, nagle ktoś wpada na pomysł, że przecież możemy sami to zrobić, nie? Nawet żeby stworzyć coś inżynierią wsteczną, to też potrzebujesz ludzi, którzy będą w stanie to zrobić. Tak, nawet jeżeli będziesz chciał to kopiować, tak, czyli brać bez patentów, bez pozwoleń i po prostu, no to też nie jest takie proste wszystko. Okej, myślę, że mamy wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję. Ja jeszcze chciałbym podsumować, no bo te wnioski dosyć smutne, tak, moim zdaniem, dla reżimu, bo tutaj nie ma rozwiązania, tak, no bo w sumie to rozwiązanie, które na końcu było, tak. No takie jedno zdanie wrzucić, znajdźmy alternatywę. Trzeba znaleźć alternatywę i zdywersyfikować się jeszcze bardziej. Tylko nic więcej, tak? Nie ma nawet o tej autarkii, chociaż tak jak mówię, oni to próbują realizować, ale to jest... Słuchaj, czy ten pomysł z autarkią nie jest zrzucony tak jak ten pomysł z 600 samolotami? Że żeby wrzucić, żeby społeczeństwo pomyślało, tak, sami teraz zbudujemy coś tam, a oni doskonale wiedzą, że nie zbudują ani tych 600 samolotów. W krótkim terminie jakieś efekty pozytywne będą, też trzeba powiedzieć, ale one będą takie fałszywe, bo na zasadzie takiej, skoro my się na tym nie znamy, ale zaczniemy coś produkować. No to przyjedzie kombajn, mówimy, jest, kombajn jest, wyjedzie 2 razy na pole i... Pierwszy rok będziesz tam opracowywał plany, prototyp tego kombajnu, będzie wszystko miał, nie wiem, tam sam będzie siał, orał, wszystko robił. Sztuczna inteligencja, drony latające nad nim, zespolone, nie wiadomo co, no ale pewnie się na prototypie skończy. No ale wiesz, kasę weźmiesz, konsultantów zatrudnisz, być może nawet kilka sztuk wyprodukujesz, nie? Pochwalisz się, Putin przyjedzie, pochwali, będzie zadowolony, nie? 2 lata miną. Rozumiesz, tak? I być może nawet jakiś produkt krajowy gdzieś tam, bo oni teraz tą taką innowacyjną też liczą teraz do produktu krajowego. Czyli możesz wycenić swoje myśli? Tak. Wartość intelektualną. Wiesz co, w Unii też się coś takiego stosuje, no bo jak wycenić na przykład, tą wartość taką intelektualną, tak, czy patenty, czy jakieś inne rzeczy, to też się próbuje wliczać do produktu, natomiast Rosjanie po swojemu będą wliczać, tak, czyli coś ukradną i coś powiedzą, że to ich i to już jakaś tam wartość, nie? Okej. Paweł, masz drugą część hasła podać, jeszcze na zakończenie. Ja zapomniałem tą pierwszą. Mam podać teraz? Mogę ci napisać na czacie prywatnym i wtedy ty będziesz... A to przecież takie utrudnienie, widzisz? Ja do końca... Dobrze, już pamiętam, już możesz nie pisać. Okej. Ekonomiczny. Okej, ale nie, zmień, bo to jest za proste. Bo ktoś wtedy mógł już odgadnąć na początku. Dodaj jeszcze jakiś Będzie człon. prosty. No dobra.
Będzie proste. Widzicie, Paweł Wam ułatwia, życzymy powodzenia i ze swojej strony dziękujemy serdecznie, życzymy udanej końcówki dnia. Trzymajcie się, cześć. Cześć.